Witam Cię, Wojtku. Cześć. Cześć. Powiedz mi, co my mamy tutaj u Ciebie zaprezentowanego? Co to jest za rozwiązanie? Bo jest dosyć innowacyjne, a przynajmniej tak wygląda. Jak to możesz opisać tak krótko, zanim to pokażemy naszym widzom? Również bardzo mi miło, że mogę u Ciebie gościć. Można powiedzieć, wymyśliliśmy wiatrak na nowo. Wymyśliliśmy wiatrak na nowo. Jest to konstrukcja oparta na zasadzie śruby Archimedesa na podstawie. Jest to konstrukcja, która swoją zasadą ma przejąć maksymalnie dużą energię na powierzchnię skrzydeł. Skrzydła są dosyć innowacyjne, troszkę inaczej wygląda to niż dotychczasowe konstrukcje wiatraków, zarówno pionowych, jak i poziomych. Mówimy tutaj o poziomej osi obrotu. Nasz wiatrak charakteryzuje się tym, że ma bardzo niską bezwładność. Jest lekka konstrukcja, jest przezierna, nawet przezroczysta, można powiedzieć, wprost. Zarówno dla widoku, jak i dla wiatru, bo kiedy ustawimy ją poprzecznie do kierunku wiatru, ona samoistnie się zatrzymuje. Powiem Ci, że zaciekawiłeś mnie niesamowicie. Myślę, że widzów też, bo to jest owiane taką tajemnicą. Śruba Archimedesa. O co tutaj chodzi, prawda? Do tej pory ja się spotkałem z takimi tworami jak śruba Archimedesa do elektrowni wodnych. Tak, do elektrowni wodnych. Natomiast tutaj do wiatru, no powiem Wam, że zobaczycie, naprawdę będzie efekt wow. Powiedz coś więcej jeszcze. Jakie to ma moce? Jak to wygląda? Moc znamionową ma 1,5 kW. Natomiast moc uzyskowi jest nierówna i tak naprawdę nic nam nie mówi. My opieramy się na wydajności. Wydajność przy warunkach średniego wiatru, który obejmuje ponad 70% powierzchni naszego kraju, który jest na poziomie 3,5 metra średniej rocznej. Nie mówię tutaj o podmuchach, o porywach, huraganach, natomiast średnioroczna 3,5 metra na sekundę. Ten wiatrak powinien wygenerować około 1000 kWh. Dużo, mało? No przy 3,5 metra to się wydaje bardzo dużo. No bo to jest bardzo niewielki wiatr, prawda? Tak. Natomiast jeżeli mówimy o takim wietrze, gdzie na ogół ja się spotykam, że to jest 4-5 metrów, nawet nie 3,5, 4-5 metrów, czyli ten uzysk powinien być jeszcze dużo większy. Zgadza się. Wtedy ten uzysk rośnie wykładnikowo, bo wiatr jest skalowany do trzeciej potęgi, z tego co wiemy, tak, oczywiście. Tak, dokładnie, więc tutaj też jakby możemy oszacować, natomiast ten wiatrak ma tą zaletę, że on się kręci już od metra na sekundę, czyli można powiedzieć stale, co nie znaczy, że stale generuje prąd. Oczywiście. O jakim napięciu mówimy pracy? Napięcie między 18 a 80 V. Między 18, czyli nisko napięciowa turbina. Ale jest booster, który podbija to do 400 V, więc mówimy tutaj de facto ostatecznie o turbinie wysokoprądowej. Okej, czyli wysokonapięciowej. Tak, wysokonapięciowej. Natomiast pytanie, co się będzie działo w momencie podłączenia większego obciążenia, prawda? Tak, na ile on go spowolni i jak to będzie wyglądać, bo to jest zawsze ten największy problem. Każdy patrzy, turbina na dachu, na gruncie, obraca się i każdy myśli kategoriami, no skoro się obraca, to na pewno produkuje. Tak. Nic bardziej mylnego. Zgadza się. Kręci się od metra na sekundę, zaczyna generować prąd od 2,5 metra na sekundę. I to jest takie minimum, więc generalnie cały czas coś podaje, natomiast w momencie, kiedy są porywy, podmuchy, ona wtedy przyspiesza. Mamy tutaj ponad 4,5 metra powierzchni przemiatania skrzydeł. To jest potężna jakby powierzchnia, bazując na tym, co mamy na innych turbinach, innego typu konstrukcji, czy zwykłe śmigło, czy pionowa oś obrotu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyłapać naprawdę dużą ilość tego wiatru. Mało tego, ona posiada 60 stopni tolerancji kątowej na właśnie zbieranie tych podmuchów. Więc nie tylko wprost, kiedy wieje, ale też kiedy mamy te
takie kontry, powiedzmy, wieczne, które pojawiają się bardzo często. Więc tutaj jesteśmy tym wygrywem i to nam podbija tą produkcję. Okej. I teraz gdzie ta turbina może być zamontowana? Czy wchodzi w grę dach, komin, czy raczej jakiś inny, jakiś słup? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Założeniem jest montaż na dachu, czyli nadomowa turbina wiatrowa. To jest nasze clue, nasze główne założenie. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał zamontować to na słupie, na maszcie jakimś wyższym, nie mamy ku temu przeciwwskazań, bo najważniejsze jest uzysk. Kwestia lokalizacji montażu to jest rzecz, powiedzmy, niejako wtórna, natomiast szacujemy to w miarę uzysku, który prognozujemy według naszego kalkulatora. Jasne. To wiesz co, ja powiem tak, chyba nie ma co dłużej trzymać widzów w niepewności. Przejdźmy do środka, do naszego kontenera. Jasne. Pokażemy, o czym mówimy i mam nadzieję, że będziemy mogli uruchomić tutaj test, pokazać, jak to się obraca, jaką mamy siłę wiatru w tym tunelu aerodynamicznym. Tak, mamy tutaj anemometr, tak, do pomiaru przed turbiną i za turbiną. I jednocześnie mamy podpięty, słuchajcie, falownik, na którym zobaczymy, przy jakich prędkościach wiatru, jakie mamy uzyski z tej turbiny. To jest bardzo ważne, bo tego do tej pory jeszcze nie widzieliście. Chyba żaden producent tego nam jeszcze nie pokazał. Słuchajcie, jesteśmy w środku, w kontenerze, gdzie obecnie znajduje się turbina, o której właśnie Wojtek wspominał przed chwileczką, o której rozmawialiśmy. Zobaczcie, jak to jest wykonane, jaka to jest śruba Archimedesa, jak to wygląda. Na małym słupie, nazwijmy to w ten sposób, mamy konstrukcję, która może być obrotowa, tak? Zależnie od tego, w jakim kierunku wieje wiatr, czy ma być to hamowane i na ile hamowane, prawda? Zgadza się. I teraz to jest, rozumiem, obraca się samo do wiatru, jak gdyby, czyli czy jest to sterowane w jakiś sposób? Tutaj demonstrator jest ustawiony jako swobodne żeglowanie, tak to nazwaliśmy. Natomiast wersja produkcyjna, docelowa, ona ma dynamiczny nastaw na wiatr. Jest sprzężony z stacją pogodową, która wysyła sygnał do konwertera, do sterownika, który wtedy diagnozuje, czy nadal jesteśmy po stronie bezpiecznej, czy już wypadałoby zwolnić, że za chwilę może powieć jeszcze mocniej, może się pojawić silny podmuch, który może wytrącić tą turbinę z optimum. Takim buforem bezpieczeństwa dla nas jest 12 metrów na sekundę. Taki sobie założyliśmy i działa to właśnie na takiej zasadzie, może pokażemy, uwaga, tak, oczywiście, że w momencie, kiedy mamy tutaj wprost natarcie na turbinę wiatru. Czyli od frontu, tutaj prosto, tak? Tak, zgadza się. Mamy prędkość 12 metrów na sekundę, uruchamia nam się system bezpieczeństwa, przekazywany jest impuls ze stacji pogodowej do sterownika i silnik wtedy obraca ją w jednym z dwóch kierunków, prawo-lewo, o określony kąt. Kąt oczywiście. Tak, tak. Z uwagi na to, żeby maksymalizować tą produkcję, wykorzystywać to dobro, którym jest wiatr w naszym przypadku, ale w sposób kontrolowany, bezpieczny dla konstrukcji, ale maksymalizację uzysku. Na tym nam najbardziej zależy. Okej. Czy macie w jakiś sposób przetestowane kwestie, bo to jest jakoś ułożyskowane, prawda? I teraz co się będzie działo z tymi łożyskami po pewnym czasie, tak? Po roku, po dwóch, jakaś wymiana, hałas i tak dalej? Jeśli mowa o hałasie, no to nie przekracza 40 dB, czyli tak naprawdę granicy nawet naszej swobodnej rozmowy. To jest cichsze. Mamy montaż pilotażowy w tym momencie bezpośrednio nad sypialnią właściciela, także nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Wiadomo, jeżeli są huragany, no to siłą rzeczy trzepotanie skrzydeł będzie słychać. Natomiast w normalnych warunkach wiecznych nie jest to w żaden sposób przeszkadzające ani uciążliwe. Jeżeli mowa o łożyskowaniu, używamy tutaj sprawdzonych samochodowych łożysk. Okej. Tutaj to jakby ta opłata, nazwijmy to tak, czy jest wykonana z jakiegoś takiego materiału? PETG. Dokładnie, podobno do jakichś pleksy, do czegoś takiego, prawda? Czyli dosyć elastyczne. Tak. Natomiast pytanie jest takie, jak to się będzie zachowywać w przypadku teraz promieniowania UV? Czyli nie będzie to pękało, nie będzie to w jakiś sposób się odkształcało, zmieniało barwy i tak dalej?
Jest dodatek wzmacniający, uszlachetniający właśnie odporny na UV, żeby zachowało swoje właściwości. W razie jakiegoś uszkodzenia, nie wiem, uderzenia w to i tak dalej, wymiana całego, rozumiem, elementu, no bo... Tak, wymiana jest możliwa, natomiast PETG jest na tyle udarny, na tyle odporny na wszelkie właśnie próby mechanicznego gięcia czy punktowego uderzenia, że nie powinno się z tym nic wydarzyć. Natomiast no, to jest perspektywa wieloletniego użytkowania, więc jeżeli nastąpi jakaś degradacja, jakieś zniszczenie, no, przewidujemy taką akcję serwisową i będzie to oczywiście możliwe do wykonania. Okej. Natomiast czy przewidujecie jakiś koszt wtedy z tym związany, czy ewentualnie, bo na pewno, ale w jakiej wysokości, prawda? Na przykład wymiana samego elementu, który gdzieś pękł, został uszkodzony, wyrwany i tak dalej. Czy to jest już oszacowane, czy dopiero jest to w jakiejś fazie takiej, no zobaczymy co będzie i wtedy powiemy, tak? No właśnie w tym momencie jesteśmy w okresie fazy prac pilotażowych, żeby móc opomiarować to w różnych warunkach, na różnych szerokościach geograficznych, nie tylko przy słabym wietrze, ale przede wszystkim przy huraganach, no może nie huraganach, bo w naszej szerokości nie ma takich, natomiast orkan 120 km na godzinę wytrzymało przy swobodnym żeglowaniu. 140 również mieliśmy poryw. Natomiast właśnie dlatego ten program pilotażowy przewidujemy, aby móc oszacować w różnych rejonach wydajność czy możliwość degradacji tego w różnych warunkach. Ja tak patrzę, bo wydaje się, że dosyć ciekawym miejscem na montaż mógłby być na przykład dach wieżowca. Mógłby. Jest to powiedzmy około 30-35 metrów na ogół, w związku z czym tam już przeważnie wieje. Tak. I teraz być może nie jest to, bo nie wiem, nie pytałem chyba, ale jaka jest waga tej turbiny? O tak. Nie przekracza 50 kg w całości. Czyli nawet na upartego jedna osoba ją podniesie, dwie spokojnie ją zamontują. Tak. Przewidujemy montaż w 2 osoby. Oczywiście dla wygody jest to zdecydowanie przyjemniejsze. Natomiast jeśli chodzi o taką wysokość 30 ponad metrów, no tam będzie na pewno dmuchać, więc będziemy musieli opracować odpowiedni system, czy to balastowy, czy wręcz kotwiony, tak. żeby nie porwało całej turbiny na dół, bo to jest tak, bezpieczeństwo. Z tych 30 metrów oczywiście nie spadło. Tak, Natomiast przewidujemy przede wszystkim montaż nadomowy, nadachowy. Zdecydowanie preferujemy w tym momencie montaż balastowy, z tego względu, że opór, jaki daje ten 2,5-metrowy rotor, jest taki jak 120 cm talerz satelitarny, czyli praktycznie żaden. Czyli niewielki, natomiast to co widzicie, to co jest bardzo ważne, 2,5 metra wysokości, czyli tak naprawdę może być montowane bez pozwolenia i bez zgłoszenia na każdym obiekcie budowlanym. Tak, to jest nasze główne założenie, żeby zmieścić się poniżej 3 metrów ponad dach. Okej, a czy przewidujecie ewentualnie większe średnice również, na większe moce, czy to jest jakby jeden model i więcej tutaj nie ma co robić? Nie, to jest właśnie nasze główne założenie, aby pozostać przy tym, co jest. Skalowana jest tylko prędkość wiatru, albo ilość turbin. Albo ilość turbin, no tak, oczywiście. Wtedy można je jakby szeregowo łączyć i podnosić napięcie lub równolegle i wtedy zwiększać ich, powiedzmy, moc, tak? Okej, możemy teraz obrócić tą turbinę delikatnie, żeby mnie tam nie zahaczyło o Ciebie, tak? A czy chodzi bardziej o ten obrót, tak? W tej osi. Tak. Czyli kręci się to dosyć lekko, tak? I jeżeli to rozpędzimy, no to efekt jest naprawdę fajny. Pytanie jest jeszcze jedno. Czy to nie będzie powodowało jakiegoś odblasku słońca, bo kiedy się obraca, może w jakiś sposób migotać? Macie to sprawdzone, zweryfikowane? Tak. Na tą chwilę sąsiedzi raczej zwracają na to uwagę. Zdecydowanie przykuwa to wzrok. Natomiast nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Żadnych negatywnych uwag nie słyszeliśmy na ten temat. Wręcz przeciwnie, kiedy tylko postawiliśmy pierwszy pilotaż, no to sąsiedzi zaczęli się schodzić, pytać, co to jest, skąd to jest, do czego to służy i czy oni też mogą taki mieć. No nie powiem, wygląda to naprawdę imponująco i niestandardowo, tak? To raczej się nie spotyka czegoś takiego. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na domu miał coś takiego postawione, więc no, ze względu na oryginalność naprawdę będzie przyciągało uwagę. Tak. To zdecydowanie.
To co, ja myślę, że może warto by było przejść do testów. Jasne. Pokażemy, co wy tu macie tak dostępne, jak to się obraca przy jakiej prędkości, powiedzmy, symulowanego wiatru Tak. i jakie mamy osiągi, jeżeli chodzi o uzysk energii. Jasne. Słuchajcie, tutaj jest w tej chwili kontener, w którym mamy, jak widać, nadmuch z drugiej strony, czyli to jest taki tunel aerodynamiczny. O, właśnie została uruchomiona turbina. Hałas i solidnie wieje. Ja się obracam. Jaką mamy prędkość wiatru w tej chwili? Cztery metry, tak? 3, tak? Mniej więcej. 5-6 metrów. Czyli już dosyć solidnie wieje. Okej. Prędkość obrotowa nie jest jakaś nadzwyczaj duża. Tak. I mówisz, że w tej chwili ile powinniśmy mieć uzysku? W 5 metrach około 4,5 kg w skali roku. Tu mamy informacje, jak gdyby tak, jak to wygląda i jakie będą te uzyski, tak, przy jakim wietrze i w jakim regionie nawet świata, prawda, nie tylko Polski. I to zostało zmierzone i zweryfikowane, tak, mniej więcej. Tak. Mamy nasz kalkulator z 3 niezależnych źródeł. Wyciągamy z tego średnią dla każdej lokalizacji. Możemy opomiarować przez dane GPS, wskazane przez klienta i oszacować de facto 1 do 1 uzysk, jaki będzie w jego lokalizacji. Okej. Możemy zwiększyć w tej chwili jeszcze prędkość? Tutaj ustabilizowało się chyba. Tak. Chociaż mamy tutaj trzy generatory wiatru i w centrum jest cisza wiatrowa. Tutaj spada. I mamy około 3,5 metra, więc to jest jakby w centrum osi obrotu, tak? Mamy po bokach zakłócenia, które jakby generują, stymulują podmuchy. No to w takim razie zwiększmy teraz, jeżeli jest możliwość. Mamy podniesioną prędkość. Metrów, tak? 6-7 metrów. Okej. No słuchajcie, teraz będziemy pokazywać jak to hamuje. Ja mam nadzieję, że nas dobrze słychać w ogóle, bo tu jest straszny hałas w tej chwili. Ale no jak wieje wiatr, to też nie jest cicho. Dobra, hamujemy. Czyli bokiem. I turbina przy bardzo silnym wietrze w tym momencie, powyżej 12 metrów na sekundę, tak jak mówiłeś, tak? Po prostu się zatrzyma. Tak. Delikatnie się kręci, aż do praktycznie wyhamowania. Natomiast kiedy odwrócimy ją, momentalnie startuje. Natychmiast startuje oczywiście. Tutaj mamy swobodne żeglowanie, więc zanim się nastawi, zanim wyłapie te wszystkie zakłócenia, tutaj jest 3 generatorów, chwileczkę to potrwa. Okej, dobrze, czy co? Tutaj Idziemy mamy 3,5 metra na 3 metra na sekundę. Czyli jeżeli mamy przykładzie planetarną i się obraca to 6-krotnie szybciej, no to jest to już coś, co może faktycznie generować energię. Zgadza się. Lecimy do falownika. No już poza tym tunelem aerodynamicznym w tej chwili sytuacja wygląda tak, że tam mieliśmy generator wiatru, mamy połączone 2 akumulatory ze sobą, mamy regulator i te akumulatory cały czas w tej chwili się ładują. Finalnie jaki jest prąd, jaki prąd płynie, przydałby nam się amperometr tutaj, szkoda, że nie mamy, żeby zmierzyć, ile amper nam płynie. Natomiast myślę, że to tak jak mówisz, tutaj będziemy w stanie pokazać w warunkach rzeczywistych, dokładnie tak. na potrzeby demonstracji, żebyśmy mogli pokazać, że nasza turbina przy tym wietrze 3,5 metra na sekundę jest po prostu hamowana, a nie jest swobodnie się kręci. Powiedz proszę w takim razie,
jeżeli chodzi o kwestię zamówienia tej turbiny? Ona już jest dostępna, dopiero będzie dostępna? Jak to wygląda? Dostępna. Będzie dostępna w jakim czasie? Będzie dopiero dostępna. Planujemy koniec tego roku lub początek przyszłego roku osiągnąć zdolności produkcyjne takie, żeby zaspokoić pierwszych klientów. Natomiast w tym momencie, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy otwarty program pilotażowy, żeby opomiarować te wszystkie nasze centra, zamiejscowe centra badawcze w różnych lokalizacjach. Z czasem zamierzamy otworzyć możliwość zapisu na przedsprzedaż, która będzie się wiązała z podpisem umowy, z wpłatą za zadatku na poziomie 1000 zł, ale to myślę, że konkretne informacje przekażemy z Okej. czasem. Rozumiem, że program pilotażowy jak najbardziej nas to obejmuje, czyli możemy sobie tą turbinę zamówić na test u Was, żebyście mogli ją przywieźć, zamontować nawet na gruncie czy na dachu, zobaczyć co ona potrafi i jak ona faktycznie nam tą energię będzie generowała. Pod warunkiem opłaty. Oczywiście, jak najbardziej, Tak. to nie ma z tym problemu. A Jak? powiedz jeszcze, bo nie powiedzieliśmy, jaki będzie finalnie koszt tej turbiny, nie mówię o montażu, tylko mówię ogólnie o samym urządzeniu wraz z falownikiem. Cały zestaw będzie obejmował turbinę, skalowany magazyn energii na poziomie 1,5 kWh, nastaw na wiatr, nasz autorski konwerter i to powinno zamknąć się w koszcie 18 000 brutto dla klienta indywidualnego. Okej, czyli co, większość informacji mamy. Myślę, że widzowie pod tym materiałem będą chcieli dużo zapytać, więc myślę, że będziesz odpowiadał również czynnie na komentarze i na wszelkie pytania, to jest bardzo istotne. Zgadza się. No i cóż, jeśli Wam się podobało, to jak zwykle ja bardzo serdecznie proszę o subskrypcję, o liczne łapki w górę i o dyskusję. Tak jest. I zobaczymy, jak dalej się będzie temat rozwijał. Mam nadzieję, że uda nam się Wam to pokazać faktycznie działające w terenie, a nie w tunelu aerodynamicznym, tak żeby sprawdzić, jak rzeczywiste warunki działają i jak ta turbina produkuje energię. Bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się do następnego. Cześć! Do zobaczenia.